Czy mnie widać? Czy mnie słychać? Cześć kochani, witam Was na moim kanale Daily Lady, w którym w cotygodniowych spotkaniach wspólnie motywujemy się do walki ze zniechęceniem, jesienną handrą i stanami depresyjnymi, które, jak już wielokrotnie Wam powtarzałam, nie są zdiagnozowane jako depresja, bo nią się tutaj nie zajmujemy. To jest zadanie dla specjalistów. Kochani, dzisiejszy odcinek jest specjalny, dlatego proszę dajcie mi znać w komentarzach, czy jesteście, czy oglądacie i czy dobrze mnie słychać. Jest z nami już Alek, Tymon, Oliwia, cześć, też macham do Bartka i Patryka. Pani Gabriela, dzień dobry. Oj, pozdrawiacie nas z tylu miast, super, że jesteście, bardzo się cieszę. Dzisiejszy odcinek jest specjalny, bo jego tematem jest sposób na lockdown. Czyli powiem Wam, jak sobie poradzić z domową izolacją. Tak jest, ja sama od kilku dni znalazłam się w takiej izolacji po tym, jak wynik mojego testu na koronawirusa okazał się dodatni. Na szczęście czuję się dobrze, nie czuję objawów choroby, niemniej wpływa to negatywnie na mój nastrój, jest problem z motywacją, jest zniechęcenie, jest odczucie samotności. Ale nie dam się i powiem Wam zaraz, jak Wy możecie sobie poradzić z taką sytuacją. O, widzę jeszcze, że Agunia sugeruje, że mój test został sfałszowany. Patryk, daj spokój, te testy to jedna wielka ściema, jakim cudem wykazują choroby bez objawów klinicznych. Kochani, dziękuję Wam bardzo za troskę. Niemniej jednak na tym kanale się takimi sprawami nie zajmujemy. To jest zadanie dla specjalistów. Mi chodzi o zainspirowanie Was do działania. Prędzej czy później pewnie większość z nas znajdzie się w takim odseparowaniu. Dlatego szukajmy tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. Słuchajcie, pierwszy sposób na lockdown to jest ruch! Ja wiem, że jesteśmy tutaj ściśnięci, ja wiem, widzicie, ile tutaj ma miejsca obok, nie za dużo, ale Wam zaraz powiem, jak znaleźć ten substytut ruchu. Słuchajcie, znajdźcie sobie jakieś fajne rękawiczki, znajdźcie sobie jakiś fajny szalik, czapkę, co tam macie, nauszniki może. Nakupowaliśmy tego wiosną, nie było kiedy w tym chodzić, wszystko byliśmy pozamykani w domach, więc warto teraz to wykorzystać. Słuchajcie, co? Zjedliście śniadanko, mamy godzinę 9, 10, otwieramy szeroko okno, w ogóle nie przejmujemy się tym, że trochę śmierdzi z ulicy, najlepiej to kupcie sobie jakiś dobry odświeżacz powietrza i po prostu, wiecie, trzeba sobie jakoś poradzić, nie? Maseczka na twarz ewentualnie i słuchajcie, krzesła na bok, znajdujemy sobie troszeczkę przestrzeni, możemy puścić jakąś fajną muzyczkę. Ja mam taką muzykę w głowie, jak jesteście w stanie się domyśleć, mi tu samo gra. Może to być tak, możemy tak, zrobić troszkę krok taneczny, okno jest otwarte, ponieważ chcemy poczuć się jak na dworze. Krok taneczny, jeżeli ktoś nie czuje flow do czaczy, może uprawiać slow jogging, kochani. Na śródstopiu, tutaj biegamy sobie, slow jogging, rzucamy troszeczkę, prawda, różnych po podłodze papierków, sprzątamy. O, ja czuję, że mi się to ściąga. Tutaj wiem, subtelność zostawiłam za drzwiami, robię co mogę, żeby wyglądać atrakcyjnie. Kochani, ja to czuję. Dajcie znać, czy Wy też to czujecie. Dobra, kochani, ręczniki, szaliki, rękawiczki na bok. Przechodzimy do treningu wyrażania uczuć i emocji. Powiem Wam, jak to zrobić, żeby wywalić z siebie to, co tam gdzieś tam się gnieździ wszędzie w tym ciele. Słuchajcie. Lew. Znacie lwa? Widzieliście lwa? Wiecie, jakie on ma ostre zęby, jakie ma pazury, jak on potrafi walknąć. Czujecie złość, czujecie gniew na tę sytuację, na tą pandemię, na to zamknięcie. Zaryczcie mi jak ten lew! Tak jest, jedziecie! Chcę was tu usłyszeć po tej stronie. Dobrze, głośniej, super, ekstra.
Zaraz zobaczę, co Wy tutaj chcecie mi powiedzieć. Katia mówi, bez urazy, na fitnessie to się za bardzo nie znasz. Droga Katiu, pozwól, że przyjmę pozycję specjalisty w tej dziedzinie. Droga Katiu, no tak, książki nie piszę, prawda, nie jestem trenerem personalnym żadnej z gwiazd. Liczę jednak na to, że kilka tych prostych ruchów może urozmaici Twój czas, który możliwe, że spędzasz przed serialami. Także możliwe, że od czegoś trzeba zacząć. Jak Ty się tam mieścisz ze swoim mężem? Katia, widzę, że Ty jesteś bardzo zainteresowana moim życiem. Super, fajnie. Spotkamy się na prywatnej grupie i pogadamy. Dobra. Widzę, że jesteście dalej ze mną. Fajnie. Kochani, drugim sposobem na lockdown są pasje z dzieciństwa. Macie takie pasje? Graliście na gitarze, układaliście puzzle, jeździliście na rolkach, wrotkach, nie wiem, graliście w klasy, cokolwiek takiego, co Was tak, kurczę, fajnie nastrajało pozytywnie, ale dorośli tam powiedzieli Wam, że to jest, wiecie, mało opłacalne, niepraktyczne, nudne i w ogóle do kitu trzeba to odstawić na bok, dzielicie się za coś praktyczniejszego. Macie, na pewno coś takiego macie. Wiecie gdzie pisać, a ja Wam powiem, jaka jest moja pasja dzieciństwa, do której wróciłam. I pewnie Was zaskoczę, ale jest to w stanie też nawet mnie troszeczkę uspokoić. Dobra, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, co za mną stoi, ale uwaga, to będzie dzieło sztuki, ja nie wiem, czy jesteście na to gotowi. To na pewno kiedyś będzie sprzedawane za miliony. To tylko musi nabrać na wartości. Proszę bardzo, to jest, proszę ja Was, martwa natura w moim wykonaniu. Kochani, tam wystawiłam parę ładniejszych prac moich koleżanek, no ale nie ma co ukrywać, no ja jestem na tym etapie, na tym poziomie, niemniej jednak ja to czuję, wiecie, to nie jest ważne, czy macie super talent, super zdolności, tylko ważne jest, żeby Wam to sprawiało przyjemność, tak jak mi malowanie. Czekam na Wasze komentarze. Francesco, modelarstwo, sklejanie modeli. Albert, jazda na desce, rolkach, ale ciężko do tego wrócić, będąc zamkniętym w domu. Albert, racja, lepiej na rolkach nie porysujesz podłogę, że ona się wkurzy i tyle z tego będzie. Sławek, akwarystyka. By the way, gdzie się podziało akwarium Twojego męża? A żeż Ty oko masz, Ty spostrzegawczy. Super chłopaki, ja się cieszę, że jesteście aktywni. A gdzie moje daily ladies? Kochane panie, jestem ciekawa, jakie Wy macie pasje z dzieciństwa. Dajcie mi koniecznie znać jeszcze na tym live'ie, czekam. A tymczasem, moi drodzy, przejdziemy do trzeciego sposobu. Trzeci sposób, moi drodzy, jest to niesamowicie odkrywcze lekarstwo na samotność. Kochani, macie pewnie w domu taki sprzęt, jakim jest telefon komórkowy. Używacie namiętnie. Do czego używacie? Do scrollowania Facebooka, Instagrama, do oglądania jakichś vlogów, prawda, YouTube'a. A do czego nie używacie? Do wykonywania telefonów. Czas odizolowania jest to czas wymagający naszej dodatkowej motywacji. Także bardzo Was proszę, dajcie mi znać w komentarzach, czy i Wy macie takie osoby, z którymi sobie byście ucięli pogawędkę przy kawce, piwku, winku wieczornym, albo co tam jeszcze sobie po 18, kiedy jeść nie wolno, pozwalacie. Aneczka. Muszę odnowić znajomość z kumpelą, z Olką z liceum. Dokładnie, wspominanie wspólnych imprez. Pięknie wyglądasz, a jest coś, za co mi podziękujesz. No i właśnie przy tej okazji wspomnę też o takim sposobie, którego się podjęłam ostatnio. Są to
porządki w wspomnieniach, właściwie porządki w takich materiałach, które się w domu nagromadziły, typu zdjęcia, typu właśnie jakieś filmy, książki. Mam też pudło z pamiątkami, gdzie wiecie co, jak tam zajrzałam, to nie kojarzyłam po prostu połowy rzeczy. Warto zastanowić się, co chcecie mieć dalej w swoim domu, a co jest już na tym etapie waszego życia zbędne. Super. Dobrze, kochani. Co tutaj jeszcze, z czym się jeszcze chcecie ze mną podzielić? A ty kim jesteś, że mówisz, co mamy robić i zajmij się lepiej prawem swoich prywatnych spraw? Wiecie co, no... Słuchajcie, no cieszę się, że jesteście tak licznie dzisiaj na tym live'ie. Niemniej, jeżeli nie podoba Wam się to, o czym mówię, nie chcecie tego słuchać, nikt pod przymusem Was tutaj nie trzyma, po prostu zamknijcie komputer, wyłączcie się i dajcie żyć, tak? Odejdźcie w pokoju. Okej, to... może przejdę zatem do kolejnych sposobów. To będą już takie sposoby na koniec, to rzeczy takie uniwersalne, o których już pewnie słyszeliście. To jest aromaterapia, to jest witamina D3, to jest jakaś dobre jedzenie, dobra kawa, dobra herbata, domowe spa. Pewnie nie są to dla Was nowe rzeczy, niemniej warto pamiętać i o takich możliwościach. Co? To wiecie, ja chyba tak mówiłam, że nie czuję tych objawów, ale to jednak jest wysiłek, także ja sobie zostawię energię na przygotowanie dla Was kolejnego live'a, oczywiście za tydzień o tej samej porze. Dziękuję, że byliście tutaj dzisiaj ze mną i do zobaczenia. Pa!